To nagranie jest dla Ciebie, jeżeli szukasz szybkiego i skutecznego sposobu na przywrócenie harmonii, spokoju i poczucia bezpieczeństwa w swoim życiu. Witaj piękna duszo, mam na imię Joanna i wspieram w odkrywaniu wewnętrznej mocy. Dzisiaj chciałabym Cię zaprosić do bardzo szybkiej, bardzo skutecznej metody, która przywróci harmonię, spokój, poczucie bezpieczeństwa do Twojego życia. I ten sposób, tą metodę, tą praktykę możesz wykorzystywać wielokrotnie w ciągu dnia. Wtedy tylko, kiedy poczujesz taką potrzebę albo po prostu na chwilkę będziesz się chciał zatrzymać i zastosować właśnie tą technikę. Natomiast bardzo rekomenduję na pewno wykonywać to ćwiczenie w każdym momencie, kiedy czujesz się przytłoczona ilością spraw, myśli, bądź też negatywnych emocji, stoją przed Tobą jakieś wyzwania, które czujesz, że nie wiesz, czy możesz im podołać, albo po prostu obudziłaś się rano i nie czujesz w ogóle takiej energii, pasji i chęci do działania. Więc ten sposób może Ci bardzo szybko pomóc. I im częściej wykonujesz, tym częściej właśnie zapraszasz harmonię, bezpieczeństwo i spokój do swojego życia. A metodą tą jest uzdrawiająca technika oddechowa. I jest to spowalnianie i wydłużanie oddechu z intencją. Bo co się dzieje, gdy właśnie funkcjonujemy w emocjach przetrwania, w emocjach stresu i innych nisko wibrujących emocjach? Nie wiem, czy Ty również zauważyłeś to u siebie, ale ja u siebie to często obserwuję, że w takim momencie mój oddech się bardzo skraca, spłyca, a czasami nawet w ogóle przestaję oddychać. Zauważyłeś to u siebie? I co ja wtedy komunikuję do mojego umysłu? Komunikuję, że nie jest bezpiecznie. A jak ciało komunikuje do umysłu, że jest w niebezpieczeństwie, to wtedy umysł zaczyna pompować więcej krwi, tak naprawdę przez serce oczywiście, pompować więcej krwi do naszych kończyn, aby uciekać albo walczyć, bo właśnie w takim trybie nas stawiają emocje przetrwania. Natomiast jeżeli wydłużymy i spowolnimy oddychanie, to wtedy dajemy sygnał do naszego umysłu, że jesteśmy bezpieczni, że to jest właśnie moment, aby tworzyć, aby się uzdrawiać. Więc w emocjach przetrwania, pewnie to też zauważyłaś, tak naprawdę nie mamy w ogóle dostępu do żadnych kreatywnych rozwiązań. Wszystkie zadania mogą stać się dla nas wielkim wyzwaniem, nawet jeżeli wykonywaliśmy je wielokrotnie, no bo po prostu nasz kreatywny umysł wtedy nie funkcjonuje, bo krew jest gdzie indziej. Natomiast w momencie, kiedy właśnie przywracamy znowu tą harmonię i spokój, nagle możemy odblokować naszą kreatywność, ale również możemy przywrócić wszystkie mechanizmy odnowy, regeneracji i uzdrawiania w naszym ciele. Więc naprawdę ta metoda jest niesamowicie potężna. I będziemy za chwilkę wspólnie oddychać. Na razie jeszcze wytłumaczę, w jaki sposób, bo nie jest to zwykłe oddychanie, jest to oddychanie z intencją. Mianowicie, biorąc głęboki wdech, możesz sobie wyobrazić, że wdychasz przepiękny aromat swojej boskości i się nim rozkoszujesz. Następnie w momencie zatrzymania, bo po głębokim wdechu przez nos będzie zatrzymanie oddechu i w momencie zatrzymania oddechu wtedy możesz sobie wyobrażać, ale nie tylko wyobrażać, także odczuwać radość życia i rozkoszowanie się właśnie tym przepięknym aromatem boskości, który jest w Tobie. Następnie robiąc głęboki wydech, już teraz przez usta, możesz sobie wyobrażać, że wysyłasz błogosławieństwo, spokoju, radości i bezpieczeństwa do siebie, ale także do wszystkich innych ludzi wokół. I właśnie oddychając tak spokojnie, głęboko i powoli, właśnie z tą intencją, możemy wprowadzić olbrzymie zmiany w swoim, jak i także w życiach ludzi wokół nas.
Aby wydłużyć oddychanie, bo czasami pojawiają się takie pytania, jak to tak, o co chodzi z tym wydłużeniem oddychania, to możesz sobie wyobrazić, że właśnie dlatego powiedziałam, że wdychamy ten zapach naszej boskości, ten piękny aromat naszej boskości, bo jak wdychamy jakiś piękny zapach, na przykład zapach kwitnących kwiatów, to od razu już wtedy wydłużamy nasz wdech. Następnie zatrzymujemy go tutaj się delektując tym zapachem, a jak wypuszczamy powietrze, to żeby właśnie spowolnić i wydłużyć ten oddech, możesz sobie wyobrażać, że wypuszczasz to powietrze przez słomkę, tak jakby do wody, tworząc bąbelki. Wtedy jest łatwiej wydłużyć i spowolnić wydech. I wystarczy kilka takich oddechów, aby naprawdę wprowadzić olbrzymią zmianę w swoim odczuwaniu w ciele. I przywrócić właśnie dużo harmonii i spokoju i bezpieczeństwa do naszego życia. Zatem zapraszam Cię teraz do praktyki takiej szybkiej, aby Ci unaocznić, jak to jest proste. Więc usiądź wygodnie, możesz siedzieć tak jak ja, możesz usiąść na krześle, na podłodze, możesz też stać, jeżeli nie masz możliwości usiąść, natomiast wiadomo, łatwiej jest się zrelaksować, jak siedzimy. Następnie dobrze jest zamknąć oczy, aby wejść właśnie w ten proces głębiej. Ale jeżeli jesteś w miejscu publicznym i nie masz możliwości zamknięcia oczu, to otwarte oczy też są ok. Liczy się spowolniony oddech i intencja. I następnie zaczynamy. Więc zapraszam Cię, usiądź, jeżeli możesz, zamknij oczy, jeżeli możesz i zaczynamy głęboko oddychać. Najpierw głęboki wdech przez nos, wdychamy boski, przepiękny aromat naszej boskości, a następnie zatrzymanie, chwilę się tym aromatem delektujemy, następnie wypuszczamy powietrze i wypuszczając to powietrze przez usta, wyobrażamy sobie, że wysyłamy błogosławieństwo, spokoju, radości i harmonii do nas i do wszystkich ludzi wokół nas. Więc zaczynamy. Weź głęboki wdech przez nos, zapraszając do swojego wnętrza zachwycający aromat własnej boskości. Na chwilę zatrzymaj i rozkoszuj się wspaniałością życia. A z wydechem przez usta błogosław współczuciem, radością i spokojem siebie i innych. Kolejny wdech przez nos i zapraszasz zachwycający aromat własnej boskości. Zatrzymaj i rozkoszuj się nim. A z wydechem przez usta błogosław współczuciem, radością i spokojem siebie i innych. Kolejny wdech przez nos i zapraszasz zachwycający aromat własnej boskości. Zatrzymaj i rozkoszuj się nim. A z wydechem przez usta błogosław współczuciem, radością i spokojem siebie i innych. I jeszcze jeden głęboki wdech przez nos. Zatrzymanie. I głęboki wydech przez usta. Jak się teraz czujesz? Jak się czuje Twoje ciało? Jak się czuje Twój umysł? Bo ja się czuję bardzo zrelaksowana, ale i tak też napełniona radością i takim spokojem. Podziel się w komentarzu, jak wpłynął na Ciebie ten proces i zapisz sobie to wideo na później, aby móc do niego wracać tak często, jak będzie Ci potrzebne. I zapraszam Cię także do znowu wyzwania medytacyjnego 21-dniowego z medytacją miłości, do tej medytacji linka zamieszczę pod tym nagraniem. A teraz bardzo Ci dziękuję za uwagę i przesyłam Ci dużo miłości.